Dzień dobry, nazywam się Michał Bielak, jestem właścicielem firmy Bielak Chartery i już za kilka chwil wraz z panem Krzysztofem, armatorem tej pięknej jednostki, jaką jest Anguilla 33, ruda kawka, którą możecie Państwo wypożyczyć z naszej floty czarterowej, pokażemy Państwu proces kładzenia i stawiania masztu. Na samym początku musimy dobrać sobie odpowiednie miejsce do tego procesu. Pamiętamy, że nie możemy tego robić centralnie na szlaku wodnym, nie możemy tego robić, kiedy jest duże zafalowanie akwenu. Musimy również uważać na innych uczestników tego toru żaglowego. Jeżeli obok nas przepływa duża motorówka, zawsze ustawiamy się tak, żeby przez falę przejść dziobem. Na jachtach, które są wyposażone w szprycbudę oraz bimini, pamiętamy o tym, żeby je położyć przed procesem kładzenia masztu, gdyż położony maszt oraz salingi mogą zawadzać o konstrukcję tych dwóch elementów. W kładzeniu szprycbudy pamiętamy o tym, żeby okienko, które jest z przodu, nie było położone bezpośrednio na liny, gdyż w czasie pracy mogą one je przepalić. No dobra, dokładnie. Przy każdym kładzeniu masztu wypinamy wszystkie pełzacze od żagla oraz cały bom. Nie ma innego wyjścia. Takie pływanie z położonym masztem i z niewypiętym bomem i żaglami jest po prostu żeglarsko nieetyczne i nie wypada dobrym żeglarzom. Niewypięcie pełzaczy oraz bomu może prowadzić do połamania listwy, która jest w żaglu, co również może doprowadzić do porwania samego żagla. A niewypięcie mocowania od bomu może powodować jego wygięcie. Po wypięciu wszystkich pełzaczy luzujemy następujące fały. Obciągacz bomu, fał od stawiania grota, fał od lazy jacków. Fałem od topenanty będziemy regulowali bom, żeby łagodnie go położyć na lewej burcie. Bom zawsze kładziemy na lewej burcie z tego powodu, że ruch na Mazurach jest prawostronny i czasami jest taka konieczność, żeby stanąć bokiem, longiem do kanału bądź przy moście. Wtedy stajemy prawą burtą i mamy ją całą do dyspozycji dla siebie. Bom możemy wypiąć w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest wyjęcie przetyku przy samym bomie, drugim sposobem jest wyjęcie przetyku przy maszcie. spięciu bomu rozklarowywujemy talię masztu, czyli V od kładzenia masztu, który idzie
idzie nam do rolek bramki masztu na samym dziobie. Wyznaczamy osobę, która idzie na dziób i wyciąga przetyk, który blokuje bramkę masztu. Ta osoba musi nas na bieżąco głośno informować o każdym swoim poczynaniu. Krzysztof, czy mogę Cię prosić o wypięcie? Trzeba podciągnąć. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Wyjęta. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się załogantom przechodzenia w linii kładzenia masztu. I kładzie pan. W czasie kładzenia masztu wyznaczymy jedną osobę, która zbiera nam fały, między innymi Toppenante, fał od Grota oraz Leigh-Jacques'a. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o linowaniu miękkim i wkłada nam wąsy w podporze masztu, tak żeby te liny nie ciągnęły się za nami w wodzie. Należy również pamiętać o tym, żeby sklarować i dokładnie przejrzeć liny, które są na dziobie jachtu typu sumy i tak dalej, żeby nie oplatały one bramki od kładzenia masztu, gdyż może to w konsekwencji prowadzić do wygięcia takiej bramki. Jak tylko maszt dotknie podpory masztu zamontowanej na rufie, od razu blokujemy linę talii masztu, tak żeby sztak był całkowicie napięty. Często pływając w kanałach bądź pod mostami możecie Państwo zauważyć, że sztak wisi jak tak zwany banan, co w konsekwencji może doprowadzić do jego wygięcia. Wygięcie obserwujemy, gdy rolujemy ten wał przy rozstawianiu bądź składaniu foka i nie kręci się on w osi, tylko lata on w ten sposób dookoła. Liny podwiązujemy. Żeby sobie ułatwić życie, żeby nam liny nie topiły się w czasie płynięcia w kanale, najlepiej wszystko podwiązać krawatem na węzeł i można płynąć w kanale. Przed procesem stawiania masztu również wybieramy sobie do tego odpowiednie miejsce. Jeżeli mamy taką możliwość zacumowania, tak jak my w tym momencie przy pomoście, robimy to przy pomoście. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, ustawiamy się centralnie pod wiatr i wtedy możemy jak najbezpieczniej rozpocząć proces stawiania masztu. Warto do tego procesu zaangażować jak największą ilość załogi, gdyż z pozoru jest to prosty proces, ale wymaga on złożenia wielu elementów. Musimy wyznaczyć osoby do tego, żeby pilnowały olinowania stałego od masztu, czyli want, gdyż one w prosty sposób mogą zahaczyć się o wystające elementy na jachcie, typu zaczepy od achtersztagu, bimini, zaczepy od szprycbudy, wystające elementy od relingów. Przy procesie kładzenia oraz kabestany szotowe, jak najbardziej. Przy procesie stawiania masztu, gdy mamy do dyspozycji elektryczny kabestan, w ogóle nie czujemy, jaka siła jest wkładana w te stawianie masztu. To w momencie w połączeniu z zaczepem którejś z want może doprowadzić w konsekwencji do wygięcia profilu masztowego bądź jego złamania. Stąd musimy bardzo uważać w tym procesie.
Wiele jednostek z naszej floty wyposażonych jest w kabestan elektryczny, który służy tylko i wyłącznie do stawiania masztu. Nie używamy go do wyciągania miecza, bądź stawiania grota, bądź obsługi topenanty. Służą tylko i wyłącznie do stawiania masztu. Przyciski znajdują się pod stopą lub pod samym kabestanem. Owijamy linę 3 bądź 4-krotnie wokół kabestanu i delikatnie rozpoczynamy proces stawiania masztu. No i stawiacie. No. Pamiętamy o tym, żeby cały czas dokładnie obserwować olinowanie stałe. Bardzo ważne jest to, żeby przy stoperach wszystkie liny były sklarowane i nie wchodziły nam w konflikt z talią od masztu w momencie jej obsługi. Zauważyliśmy tutaj, że zaczepiła nam się wanta. Musimy ją w prosty sposób odczepić. Ostatnie metry przy stawianiu masztu wykonujemy już ręcznie. Kolejnym krokiem, który robimy przy końcowym stawianiu masztu, jest poluzowanie talii achtersztaku. Często klienci dzwonią do nas z problemem, że nie mogą przyłożyć bolca przy bramce. Jest to spowodowane tym, że achtersztak jest zbyt mocno napięty i to powoduje blokadę i niemożność przeprowadzenia tego bolca. Znamy, czy wszystko jest w porządku. Teraz powiedz, że Krzysiu idzie ta przypyta. Tak, teraz prosimy jednego z załogantów o to, żeby przyłożył bolec przez rolki na dziobie jachty. Bardziej. Jeszcze. Po zabezpieczeniu bramki masztu naciągamy talię od achtersztagu i możemy zabierać się spokojnie za podczepianie bomu i wpinanie pełzaczy od grota. Wpinanie bomu robimy analogicznie do jego wypinania. Po wpięciu bomu podciągamy topenantę. Oraz V od Lazy Jacka. Pamiętamy o tym, że cały ciężar bomu powinien opierać się na linie topenanty. V od Lazy Jacka służy tylko do postanowienia kieszeni Lazy Jacka w odpowiednim miejscu. Teraz możemy zabierać się do wpinania pełzaczy grota.
przy wpinaniu zawsze zwracamy uwagę, czy pełzacz jest w linii liku przedniego grota. Też bardzo łatwo jest go wpiąć obróconego o 180 stopni, co w efekcie może doprowadzić do tego, że będzie bardzo nam trudno wciągnąć tego grota oraz zrzucić go z masztu. Teraz już bez fonii trzeba zdjąć tego grota. Co? Wyjebana jest tak. No. Trzeba zawieźć do ciotki do szycia. Jak widać, proces kładzenia masztu nie jest procesem bardzo skomplikowanym, ale trzeba w nim uważać na wiele elementów. Nie jest również procesem długotrwałym. Tak naprawdę przy zgranej ekipie trwa to kilka minut, a przy początkujących żeglarzach do kilkunastu minut. Pamiętajmy o tym, żeby wypinać bomb i wszystkie pełzacze, gdyż jest to bardzo ważne, a przy stawianiu masztu uważać na linowanie stałe, żeby nie zawadzało ani nie zaczepiało nam się o wystające elementy, gdyż może to prowadzić do połamania masztu, co w konsekwencji skraca Państwa rejs i jesteśmy wszyscy narażeni na wysokie koszty.